Cześć! Chciałbym z Wami dzisiaj przygotować mały pierścionek, który pozwala prowadzić włóczkę podczas szydełkowania. Będzie to dość prosty projekt, składający się z jednego długiego kawałka miedzi, który sobie uformujemy w pierścionek. Zakończymy go taką małą pętelką, gdzie będzie można zahaczyć włóczkę i będzie można go delikatnie regulować. Dodamy kilka zdobień, które zapewne będą w klimacie run, ponieważ takie było zapotrzebowanie. Zapraszam. To do tego projektu będzie nam bardzo przydatny taki kawałeczek drucika. Ten drucik pozwoli nam mniej więcej wymierzyć długość. Uformujemy go sobie w kształcie tego pierścionka i będziemy mogli w ten sposób wymierzyć mniej więcej długość potrzebnego kawałka blachy miedzianej, który nam posłuży do wykonania tego pierścionka. Przyda nam się oczywiście kawałek blaszki miedzianej, w tym przypadku grubość 0,8 mm. Ona jest tutaj przykryta bardzo cienką warstwą folii, jak tutaj widać po tych małych bąbelkach. To nas zabezpiecza przed porysowaniem tej blachy, przed obróbką jakąkolwiek i podczas innych prac. Jednak przed nakładaniem faktury, gdy będziemy chcieli, bo wydaje mi się, że będziemy nakładać fakturę taką lekko młotkowaną, to będziemy musieli przed nakładaniem tej faktury ściągnąć tą folię, ponieważ troszeczkę ona komplikuje tą sprawę. Przyda nam się również rysik, jakiś tam pisak, w tym przypadku permanentny. Ja stosuję takie do pisania po płytach. Z jednej strony jest bardzo cieniutki, bardzo przydatny. Tego akurat kupowałem w Rossmanie, bez reklam. Nie, ale można taki marker znaleźć naprawdę w przeróżnych sklepach. Ja mam pod ręką Rossmana, więc tam go sobie kupuję. Z drugiej strony jest trochę grubszy, w przypadku kiedy chcę kawałek zamalować i tam naszkicować kawałek takim rysikiem, żeby było widać rysę, to sobie stosuję ten grubszy, ale przede wszystkim stosuję ten cienką końcówkę. Przyda nam się również linijka, tak żeby można było odmierzyć, do czego przydaje się nam linijka. Oczywiście do odmierzenia odpowiedniej długości blachy oraz pozwoli nam równo zarysować linię. No i na początku tego projektowania zapewne to będą rzeczy, które nam będą potrzebne, pozwolą nam w zaprojektowaniu pierścionka. No to weźmy się do pracy. Na początek wezmę sobie ten kawałek drutu, uformuję sobie Jeżeli nie macie takiego wałka, na którym macie różną miarę pierścionków, to możecie się posłużyć tak naprawdę wszystkim, co mniej więcej jest zbliżone do grubości tego pierścionka. Możecie także posłużyć się takimi zwykłymi rurkami aluminiowymi do kupienia w prawie każdym sklepie budowlanym. Tak będzie się zarysowywał. Weźmiemy te szczypce. Tutaj troszeczkę sobie uformujemy. Już to będzie szło delikatnie w tą stronę.
Tak. I tutaj będziemy potrzebować sobie teraz zarysować. Już widzę, że mamy dużo dłuższy niż potrzebujemy, więc przystąpimy do ucięcia. A my tu spróbujemy sobie uformować to oczko. No dobra, tak mniej więcej będzie wyglądał ten pierścionek. No u mnie na palcu wychodzi mniej więcej tyle. I chodzi o to... Dobra, i chodzi o to, że tutaj ta włóczka będzie wchodziła sobie tutaj i będzie w ten sposób można tam szydełkować. To tutaj damy runę, delikatnie przyozdobimy resztę, żeby tak ładnie wyglądało. Postawimy tutaj na, że tak powiem, minimalizm. Nie będzie wielu zdobień. Będzie prosty projekt. No to co? Zabieramy się za odmierzenie długości tej blachy. Czyli potrzebujemy teraz wyprostować to, co zrobiliśmy. Mi się wydaje, że jest w porządku, więc potrzebujemy to wyprostować i przystąpimy do odmierzania na blaszę. Wytniemy sobie paseczek, przemyślimy jeszcze, jak ma wyglądać zakończenie i początek, czy rozszerzymy go sobie na koniec, czy w tym miejscu na przykład tu będzie taki wąski, tu może będzie szerzej, tam gdzie będziemy dawać zdobienie, tak żeby to ta runa była troszeczkę bardziej uwydatniona. Zaraz jeszcze nad tym sobie pomyślimy. Przystępujemy do wyprostowania. Drucika, sprawdźmy sobie, ile ten drucik ma. No dobra, ten drucik ma 9 cm, więc na taką długość mniej więcej, dobra, dodamy sobie ten centymetr z ewentualnym zapasem i ten zapas będziemy mieć w miejscu tego zdobienia, tej runy, i zaczniemy sobie formować od początku, tam od tego oczka. Dobra, potrzebujemy 10 cm blachy. Czyli utniemy sobie na całej długości tą blachę. Tu potrzebujemy 10 cm i teraz pomyślmy. Będziemy chcieli, żeby było tam zdobienie. Załóżmy sobie z jednej strony bym na tym całkowicie zaprzestał. Nie robiłbym więcej zdobień, ponieważ może to strasznie zgubić. Zobaczmy, ile tutaj potrzebujemy. No około centymetra. Wydaje mi się, że około centymetra to jest strasznie grubo tam pod koniec. Ja bym dał takie 7 mm. 7 mm byłoby w sam raz. Więc dobra. A z drugiej strony zjedziemy do jakichś 4, żeby z tej strony nie było aż tak
aż tak masywny. Strasznie się odbija światło od tej miedzianej blachy. Jednak będę się starał pokazywać. Dobra, wyszedł nam taki pasek. Z jednej strony mamy 7 mm. Z tej strony mamy 4 mm. I na długości tutaj sobie tą runę troszeczkę przesuniemy. I ładnie nam się wkomponuje. Może dodamy tu jakieś kółko, jakieś zdobienia. Tu sobie delikatnie wygładzimy, żeby te rogi nie haczyły. Tutaj również. Super. To co? Zabieramy się do wycinania. Ja już mam nożyce. Mamy ten kawałek wycięty. On nam tutaj tak ładnie się zawinął. Jednak to nie jest problem, ponieważ możemy go sobie w łatwy sposób wyprostować. Teraz, jak już mamy wycięty ten kawałek pierścionka, to już nam się nie przyda. Nie będzie nam tutaj odbijać światła. Przystąpimy do kolejnych części. Teraz dodamy sobie tą fakturę młoteczkiem. W tym przypadku ja już będę musiał ściągnąć tą powłokę. Jak ściągnę sobie ją z jednej strony, żeby z drugiej strony sobie nie rysować, a z tej strony będę nadawał tą fakturę. Zobaczcie, jak ładnie tutaj. Bez żadnych rysek. Bez żadnych, może tam od przetarcia palcem. Jednak to nam pozwala właśnie. Ta folia zabezpiecza. Dobra, ja lecę po młotek. Teraz już przenieśliśmy się tutaj na taki pieniek roboczy i przystąpimy do nakładania faktury. Stosujcie okulary ochronne. Oczy macie tylko jedne, więc zawsze się przyda pamiętać o ochronie oczu. Dobra, na początek z tego, co ja tutaj widzę, nam tutaj zaczęło troszeczkę się wyginać w jednym kierunku, więc postaram się go nawet tutaj na pieńku takim gumowym młotkiem delikatnie postaram się go wyprostować. O! Mieć jest na tyle miękka, że jesteśmy w stanie to zrobić. Staram się na tym małej babce delikatnie wyprostujemy to prostujemy. Dobra, jak już mamy w miarę prosty, zabezpieczony z jednej strony folią, z drugiej strony już nie, przystąpimy do nakładania faktury. Do tego wykorzystam młotek kulowy. Jak widzicie, on jest dość mocno wypolerowany, także jak macie dobrze wypolerowany młotek, to ta faktura będzie gładsza. Ta, co będziecie nakładać. Zobaczcie, zaraz uderzę kilka razy i zbliżę do kamery, będziecie widzieć, o co chodzi. Także jedziemy dalej. Nie musicie tutaj przykładać zbyt dużo siły, ponieważ nie chcemy zrobić takich mocnych wgłębień, tylko delikatnie zaznaczyć tą fakturkę na
detalu. Jak już nam zaczyna się wyginać, możemy młotkiem gumowym postarać się to delikatnie wyprostować. No i jak widać, fakturka już tutaj całkiem ładnie nam wyszła. Po całości. Zaraz przystąpimy do kolejnych kroków. Jak wiemy, z jednej strony ten pierścionek będzie się zawijał w jedną stronę, z drugiej strony w drugą, więc dodamy jeszcze fakturę, przynajmniej w takiej części. Dodamy sobie też fakturę młotkowaną tutaj na samym koniuszku z tej strony. Tak, zrobiliśmy z 1/3 długości. I teraz mamy z tej strony, troszeczkę nam się wygodziło. No niestety mój błąd, faktycznie z tej strony trzeba było dać tą fakturę, ale mamy ładne takie przejście zaraz w to, co już nadawaliśmy tą fakturę. Dobra, teraz przystąpimy do wyrównania tych krawędzi wszystkich. Sprawdzenia, czy nie ma gdzieś ostrych krawędzi, ponieważ i po młotkowaniu mogły wyjść ostre krawędzie, więc dlatego dopiero teraz będę robił to wyrównanie. Czyli już tutaj możemy ściągnąć tą folijkę do końca. Możemy ściągnąć tą folijkę do końca i przystąpimy do przeszlifowania. Tutaj już wezmę tylko punktaczek i tak, weźmiemy z tej strony, zetniemy te rogi z tej i z tej strony i tutaj wszystkie te krawędzie postaramy się wyrównać. Do tego będę stosował pilniki, iglaki. Już one pozwalają na to, żeby w dwie strony można zdzierać materiał. No, jest bardzo przydatne przy takich małych elementach. Dobra, ustawiam trochę inaczej kamerę, żebyście widzieli, i przystępujemy do szlifowania. Najpierw postaram się zaokrąglić te brzegi, a później będziemy wygładzać krawędzie.
Mamy tutaj już krawędzie zaokrąglone. Nie są takie ostre. Jak widzicie, z tej strony i z tej strony są ostre. A tutaj będziemy mieli troszeczkę wygładzenia. Teraz zajmę się właśnie wygładzaniem tych krawędzi. I do tego posłuży mi gąbka ścierna. Pewnie wielu z Was wykorzystuje te gąbki ścierne podczas prac remontowych, jednak mi się bardzo sprawdza przy tego typu delikatnych i małych rzeczach. To wygładzamy. Pamiętajcie, że w tej części, gdzie będzie się zaczepiała włóczka, gdzie będzie tworzyło taki haczyk, nie może być tak naprawdę żadnych ostrych krawędzi, żeby ta włóczka nie zatrzymywała się tam w żaden sposób. Dobra, jak już mamy tutaj nałożoną fakturę, mamy wygładzone brzegi, możemy przed wymierzeniem miejsca na naszą runę, na nasze ozdoby, zmierzyć, ile ten kawałek naszego metalu o ile się wydłużył. Jak tutaj widzimy, jest on wydłużony o 5 mm. Pamiętając, że ten pierścionek, to co mierzyliśmy, powinno mieć około 9 cm. Ja sobie oznaczę tutaj te 9 cm. I tutaj też umieścimy na ostatnim centymetrze. Umieścimy sobie tą runę. I jak umieścimy sobie tą runę na tym ostatnim centymetrze, to prawdopodobnie odetniemy tą końcówkę, ale odetniemy ją dopiero jak zawiniemy cały pierścionek, bo jeżeli wyjdzie nam, że gdzieś potrzebujemy troszeczkę przesunąć, to w tym miejscu runa będzie bardzo dobrze widoczna. I nie zmienimy funkcjonalności tego pierścionka przez to, że będziemy mieli tę runę w innym miejscu, ale jeżeli będzie za krótki, to nie będzie się trzymał palca. Więc straci swoją podstawową funkcjonalność, jaką ma być nakładką, pierścieniem prowadzącym włóczkę, więc sam sobie musi się trzymać palca. Więc odrysujemy sobie teraz, jak ma wyglądać nasze zdobienie. Zdecydowałem się w tym przypadku na zastosowanie runy Berkano, ponieważ ten pierścień będzie wykorzystywany przez kobietę, przez matkę, ponieważ jest ona mocno kojarzona z macierzyństwem i z opieką, więc z tą myślą, że będzie sprzyjał na pewno użytkowniczce tego pierścienia,
będę go nakładał. Więc teraz odrysujemy sobie tutaj miejsca tych zdobień. Dwie pionowe kreski. Do wykonania tej runy posłużą mi tak naprawdę dwa narzędzia. Jeden to będzie taka punca z dość ostrym zakończeniem, lekko zaokrąglony tutaj, jednak tu w tym przekroju jest dość ostra, pozwala mi przynajmniej na wykonanie takich ostrych wgłębień. Skorzystam również z takiego młotka szewskiego, stary młoteczek, jednak mi bardzo dobrze służy do tego typu prac. Jest wystarczająco ciężki, ale ma dużą powierzchnię do uderzania, więc jeżeli znajdziecie taki na targach staroci, na różnych miejscach, gdzie ktoś sprzedaje stare narzędzia, to jak najbardziej zaopatrzcie się w taki młotek. Możecie również zakupić młotki odpowiednie do tego typu rzeczy. Bodajże młotek cyzylewski. Dobrze, Janku, przepraszam, jeżeli zmieniłem nazwę. To możecie kupić oczywiście, albo możecie nabyć taki już stary młoteczek. Mnie on kosztował kilka złotych. Już mi dość sporo czasu służy. Dobra, przystąpię do wybijania zdobień. Tutaj w tym przypadku liczy się precyzja, dobre ustawienie, żeby to zdobienie wyszło jak najbardziej korzystnie. Nie potrzebujemy tutaj przykładać żadnej siły do tych uderzeń. Delikatnie tylko stukając, tak żeby spowodować zgłębienie z jednej i z drugiej strony. Delikatnie nam się tutaj wygięło w tym kierunku, jednak tutaj możemy sobie spokojnie skorzystać z młotka gumowego i staramy się wykonać dalej. Dobra, na tą chwilę prezentuje się to w ten sposób. Widzę, że tutaj to bliżej kamery potrzebujemy jeszcze sobie delikatnie poprawić to, żeby poszło do góry. Podbita światła widać, gdzie jeszcze delikatnie trzeba poprawić. Tutaj postaram się jeszcze wyłączenia. Zdecydowanie lepiej. Dobra, teraz przystąpimy do wstępnego. Tutaj wygodzimy bardziej, potraktujemy to papierem ściernym o wyższej gradacji, tak około 1500, żeby tutaj taka gładka powierzchnia wyszła. I zaczniemy już wyginać cały pierścionek, już kształt, który chcemy uzyskać. Dobra, jesteśmy. To szpetnie wygląda. Jesteśmy już tutaj przy biureczku. Już tutaj możemy sobie troszeczkę popracować. Już nie potrzebujemy tej stacji roboczej. Ja tutaj mam papierek 1500
i on nam pozwoli troszeczkę wygładzić tutaj tą powierzchnię. Jak nie będzie satysfakcjonująca dla nas, skorzystam z innych papierów ściernych o wyższej gradacji. Zobaczymy, jak to wygląda. To szlifujemy. Staramy się też wszystkie te krawędzie z jednej i z drugiej strony, wszystkie jakieś tam, to co nam pod palcami się wyczuje, że jest troszeczkę ostre, staramy się to jak najbardziej załagodzić. I zawsze możemy tutaj tę resztę tego pierścionka też również wygładzić tym papierkiem ściernym. Dobra, mamy przeszlifowany papierkiem ściernym 1500 i powiem wam, że ja jeszcze chętnie bym to potraktował z jakimś 3 albo 5000. Także idę uciąć kawałeczek i widzimy się za chwilę. Dobra, ja już mam to przygotowany papier ścierny 3000 oraz 5000, na tym mam oznaczone. Tu w razie czego wolę sobie oznaczyć seksownym kolorem. Wolę sobie oznaczyć jaki to mam kawałek papieru. Ponieważ jeżeli nie zużyję go do końca, to zawsze jak mi się przyda przy czymś innym, to będę wiedział przynajmniej jakiej gradacji to jest. Dobra, przystępujemy dalej do szlifowania. Wy to będziecie widzieć w dość przyspieszonym tempie. Do zobaczenia za chwilę. Już jesteśmy po papierze 3000, więc teraz przejdziemy do 5000. Jedziemy. Dobra, mamy tutaj już pociągnięte papierem 1500, 3000 oraz 5000. Wygląda to następująco, nie wiem czy będziecie widzieć. Powierzchnia jest dość gładka, nie potrzebujemy za dużo tutaj więcej robić. Możemy ewentualnie poszukać jeszcze jakichś małych defektów albo poprawić troszeczkę tą fakturę
ponieważ jak widzicie, tutaj kilka razy mi tak ładnie wyszło. O, tutaj widać. Wyszedł mi papier i wydaje mi się, że to będzie całkiem fajna fakturka, fajne poprawienie faktury, więc ja zdecydowałem się jeszcze troszeczkę przejechać całość papierem. Dobra, już mamy po przejechaniu papierem ściernym. Tutaj możecie zobaczyć efekt. Jak na razie jeszcze jest to przed polarką, więc troszeczkę to będzie bardziej błyszczące. Jednak już widać ładnie i fakturę od młotka, widać runę. Mam nadzieję, że będzie widać. Teraz przystąpimy do nadawania już kształtu i zaczniemy od tego miejsca. Tam, gdzie będzie zaczynał się, gdzie będzie się zaczepiała włóczka. Do tego przydatne mi będą, już do tego finalnego formowania przydatne mi będzie takie szczypce. Jak widać, z jednej strony mają wklęsłe, z drugiej strony takie okrągłe i to delikatnie mi pozwoli uformować oczko, tylko mówię naprawdę delikatnie, ponieważ może mi uszkodzić tą fakturkę, a tego byśmy nie chcieli, nie? No, już zaczynamy formować powolutku, nigdzie się nie spieszymy. I jak już mamy zaczęte to kółeczko, to oczko takie już widać, że ono jest takie ładnie haczykowate. Staram się skorzystać z innych. Jak widzicie, teraz tutaj w środku wytworzył się taki haczyk. Nie wiem, czy to widać ładnie. Więc włóczka, jak tutaj wejdzie, zahaczy się tu i nie tak łatwo wyskoczy w tym kierunku. No będzie sobie to się przesuwać, ale tak łatwo nie wyskoczy. Możemy jeszcze kawałeczek to spróbować dogiąć. I już mamy taką pętelkę. Teraz posłużymy się nasz wcześniej przygotowaną rureczką i już sobie zawiniemy. Wydaje mi się, że możemy tutaj tą część odciąć bez problemu, ponieważ może być troszeczkę za długi, aczkolwiek jak mamy troszeczkę dłuższy, to może on być przydatny, jeżeli będzie użytkowniczka miała troszeczkę większy palec niż przypuszczamy. Ta rurka miała... No, nie zobaczę. Myślałem, że to będzie. Nieważne. Ta rurka miała około 16 cm. Zobaczymy sobie, jak na
rozmiarze, mniej więcej się koło rozmiaru 16 trzyma. Możemy spróbować go docisnąć na tym ryglu aż troszeczkę szerszy. I wiecie co? Nie będziemy usuwać, bo jeżeli będzie chciała nosić na większym palcu, no to będzie miała wtedy możliwość. A dalej, jak dla mnie, dalej ten pierścień i wygląda dobrze, i będzie spełniał swoją funkcję. Teraz przystąpimy do wyczyszczenia, wypolerowania. Dobra, jesteśmy przy stanowisku obok. Tutaj będziemy oczyszczać i polerować nasz pierścień. Do oczyszczenia będę stosował benzyny ekstrakcyjnej i małej szmatki. Do oczyszczenia będę stosował benzyny ekstrakcyjnej i małej szmatki, więc nasączę. Przy okazji, jeżeli będziemy widzieć przy wzorze jakiś defekt albo coś, co nam się nie będzie podobało, możemy to zawsze poprawić jeszcze. Dobrze. Prezentuję się to na tą chwilę w ten sposób. Założymy tarczę do polerowania i przystąpimy do polerki. Tarczę do polerki mam już założoną. Będę stosował pastę polerską do miedzi i stopów. Jak dobrze poszukacie, to też jaką znajdziecie. Ja poleruję, my się widzimy za chwilę. Zmieniam teraz na troszeczkę mniejszy taki kamyczek filcowy. Pozwoli mi się dostać w inne ciężko dostępne miejsce. Teraz oczyścimy ponownie
wiecie co? Jednak zrezygnuję z tej oksydy. Właśnie z tego względu, że pierścionek będzie stosowany do czystej włóczki, a ja nie chciałbym, żeby gdzieś tam z tej oksydy nagle zabrudzenia przeszły. Wszystko, co jest potrzebne, jest widoczne. Jest stabilnie, się trzyma na palcu, on się nigdzie nie chce przesunąć. Wydaje mi się w porządku. Ja jeszcze dam oczywiście na, że tak powiem, testy swojej żonie, żeby zobaczyła, czy może coś poprawić. Regulacja tutaj działa, można sobie docisnąć, ale ona musi sprawdzić jeszcze, czy wygodnie będzie stosować do włóczki. Ale jak dla mnie efekt jest super. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!